się czeka, no oficjalnie tam jest minimum 10 dni, a w praktyce czeka tak 3-4 tygodnie najczęściej. Jedzie w taką dłuższą delegacją, to wtedy już jest trochę bardziej skomplikowane i musimy dokładnie sprawdzać zaproszenia. Byś to określiła trudność tej wizy? W skali 1 do 10? Na przykład. Może 6. Jeżeli są dziwne zaproszenia, to my też mówimy, że może lepiej jest zrobić wizę beyond do paszportu, jeżeli jest czas. Wizy biznesowe do Indii są w miarę proste, natomiast mają bardzo dużo niuansów, na których dzisiaj będziemy się skupiać. Powiemy Państwu, jak uniknąć pewnych błędów, jak przeprowadzić proces wizowy, ażeby ta wiza była przygotowana szybko, co zrobić, gdy będziecie mieli Państwo kłopoty, na przykład kontakt z Urzędem Migracyjnym z Indii celem uzupełnienia dokumentów. Zobaczcie ten odcinek do końca, skupimy się na najważniejszych sprawach związanych z wizą biznesową do Indii. Możemy wyrobić wizę online przez internet i też mamy wizy tak zwane konsularne, te wizy wbijane do paszportu, kiedy daną wizę musimy wyrobić, a kiedy możemy. Czym się one różnią i którą byś bardziej rekomendowała? Takie podstawowe dwie różnice między tą wizą online, a między wizą beyond do paszportu to jest kwestia wjazdu i kwestia też długości wizy, której potrzebujemy. Jeśli chodzi o wizy online, nie możemy na nich do Indii wjechać lądem. Wizy elektroniczne pozwalają nam tylko na wjazd drogą morską albo drogą lotniczą. Tak więc jeżeli wiemy, że na przykład będziemy wjeżdżać do Indii z Nepalu chociażby, no to musimy mieć wizę beyond do paszportu. Druga kwestia jest taka, że taka wiza beyond do paszportu może być wydana na dłuższy okres, bo na okres 5 lat. Pobyt i tak jest krótszy oczywiście, tak jak na wizie online, natomiast sama wiza może być aż 5-letnia. Wiza elektroniczna jest zawsze wydawana na rok. Jeśli chodzi o same podkategorie wiz, one są podobne, więc teoretycznie niezależnie od tego, czy my jedziemy na spotkanie, czy my jedziemy wykonać jakąś pracę w delegacji, albo czy my jedziemy chociaż prowadzić rekrutację, no to w teorii możemy mieć i jedną, i drugą wizę, natomiast w praktyce zależy to trochę od zaproszenia. Musimy po prostu zobaczyć dokument klienta, dokładnie jak wygląda zaproszenie, jak jest opisany cel tego wyjazdu, żebyśmy byli w stanie tutaj udzielić informacji, czy lepiej jest zaaplikować o wizę elektroniczną, czy lepiej wystąpić o taką wizę wbioną do paszportu. Jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o sam przebieg procedury, czas oczekiwania, koszty, przygotowania dokumentów, no bo to jest, wydaje mi się, dosyć istotne. Procedura jest skrajnie inna. Jedyny początek jest ten sam, ponieważ i w przypadku wizy elektronicznej, i w przypadku wizy wbijania do paszportu zaczynamy od wypełnienia wniosku. Wniosek wizowy do wizy biznesowej do Indii jest dosyć długi. Tam są pytania o rodzinę, o wojsko, o wiele różnych jeszcze innych elementów. Czy te wersje wniosku do wizy biznesowej, papierowej, elektronicznej są takie same, czy one się czymś różnią? Są pewne różnice między jednym i drugim wnioskiem, natomiast oba są długie i oba pytają o bardzo podobne rzeczy. Rzeczywiście w obu wnioskach musimy podać informacje dotyczące naszych rodziców. Podajemy też informacje dotyczące chociażby właśnie tej przebytej służby wojskowej. W obu wnioskach podajemy też informacje dotyczące wyjazdu, naszych planów, co będziemy robić w Indiach. Podajemy też informacje dotyczące naszej sytuacji teraz, gdzie mieszkamy, czym się zajmujemy. Podawane są też informacje dotyczące ukończonej edukacji, plus oczywiście dane paszportowe, więc one się trochę różnią, natomiast szczerze mówiąc informacje są dość podobne i oba wnioski są niestety ale długie. Szanowni Państwo, ten wniosek do Indii trzeba wypełniać tak mniej więcej około 20 minut, może 40 minut, zależy od tego, ile informacji macie Państwo pod ręką, tak więc zachęcamy do dobrej kawy i poświęconego czasu, bo rzeczywiście trzeba będzie chwilę nad tym wnioskiem poświęcić. Mamy wniosek, jakie jeszcze inne dokumenty będziemy potrzebować do wizy do Indii. Do wizy elektronicznej potrzebne, takiej standardowej wizy biznesowej elektronicznej, potrzebny będzie skan paszportu, zdjęcie elektroniczne oraz zaproszenie i kopia wizytówki biznesowej. Jeśli chodzi o wizę tradycyjną, tych dokumentów jest trochę więcej, ponieważ potrzebne są jeszcze chociażby zaproszenie, oprócz zaproszenia potrzebna jeszcze jest delegacja, wniosek też potrzebny jest w wersji papierowej, tak samo zdjęcie czy oryginalny paszport. Tę listę dokumentów Państwo znajdziecie na naszych stronach. Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron. Na koniec tego filmu oczywiście podamy link do naszej strony, gdzie będzie można te informacje rozszerzyć. Zachęcam też do subskrypcji kanału w innych filmach. Będziemy mówić też o innych rodzajach wiz i też podawać źródła, gdzie te informacje możecie Państwo sprawdzić i z nimi się zapoznać. A jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o koszty? No, koszty są podobne, takie same.
Koszt są inne. Wiza elektroniczna to jest $83, to jest wiza roczna. W przypadku wizy takiej tradycyjnej opłata za wizę roczną to jest 578 zł. Plus do tego musimy jeszcze wnieść opłatę za jakby obsługę w BLS-ie. To jest dodatkowo 96 zł 50 groszy i to jest wiza roczna. Wiza 5-letnia jest droższa, ponieważ to jest 993 zł plus opłata za złożenie dokumentów. Czyli generalnie można powiedzieć, że ta wiza elektroniczna nie dość, że jest szybsza, to jeszcze jest, można powiedzieć, prawie połowę tańsza. Tak, no wiadomo, jeżeli jest tylko opcja, żeby uzyskać wizę elektroniczną, to zawsze zalecamy, żeby taką wizę uzyskać. Jest po prostu o wiele łatwiej, taniej i szybciej. Natomiast no, po prostu nie każdy ma taką możliwość. Czasami musi mieć tą wizę wbitą do paszportu. No i są oczywiście osoby, które po prostu wolą mieć wizę jednak wklejoną. Więc to już też często zależy od po prostu preferencji klienta. Jeśli chodzi o wizę do paszportu i wizę elektroniczną, ona oprócz tego, że w pewnych sytuacjach powinna być wydana, czy ona ma jeszcze jakieś inne cechy, które na przykład mogą nas przekonać do jednego albo do drugiego rodzaju wizy? Znaczy, przede wszystkim te wizy różnią się dokumentami. Dokumentów, tak jak mówiłam, tej wizy online jest o wiele mniej. Tak samo no, są osoby, które mają te zaproszenia wystawione po prostu w dość specyficzny sposób i czasami nie mamy pewności, czy rzeczywiście tej wizy online one będą zaakceptowane. To są takie główne sytuacje, w których aplikujemy o te wizy, pomijając te standardowe, czyli chociażby długość wyjazdu, czy pomijając fakt, że wjeżdżamy sobie lądem. Właściwie nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś jeszcze, co by nas mogło przekonać, żeby taką wizę wbijam do paszportu uzyskiwać. Tak jak mówiłam, no poza po prostu preferencjami klienta. Czasami są osoby, które po prostu do Indii wyjeżdżają bardzo regularnie i zdarzają się też klienci, którym po prostu kontrahent mówi, że mają mieć wizę wbitą do paszportu. Wspomniałaś o BLS-ie. Co to jest ten BLS? Czym on się zajmuje? BLS to jest po prostu firma, która w imieniu ambasady przyjmuje wnioski. Jeżeli aplikujemy o wizę do Indii, to jakby nie możemy wniosku składać bezpośrednio w konsulacie, więc nie jedziemy do ambasady w Warszawie, tylko musimy pójść do firmy BLS, która w imieniu ambasady po prostu te wnioski przeprocesuje. Czyli BLS, można powiedzieć, jest biurem podawczym, gdzie te dokumenty Państwo składacie. Dokładnie, tak. Jakby no BLS oczywiście nie jest instytucją, która podejmuje decyzję, czy ktoś wizę dostaje, taką decyzję podejmuje tylko konsul, natomiast oni wnioski przyjmują i później wydają, bądź zwracają gotowe paszporty. Mamy wiele rodzajów wiz, takich podkategorii przy wizie biznesowej. To są wizy dla dziennikarzy, wizy dla filmowców, wizy w celach medycznych, czy na przykład wizy w celach stażowych. To można by uznać, że one się jakby cały czas mieszczą w tych kategoriach biznesowych czy około biznesowych, natomiast mamy poszczególne kategorie. Kiedy powinni się zająć przygotowaniem wizy? No to jest rekomendacja taka, że pomimo tego, że są oficjalne informacje o 3-dniowym okresie oczekiwania na wizę, to mogą być dodatkowe pytania, w szczególności w wizach biznesowych, kiedy te dokumenty muszą być zweryfikowane przez urząd, który wydaje tę wizę. Warto taką wizą zainteresować się dużo wcześniej. Myślę, że po prostu warto jest aplikować jak najwcześniej. Natomiast też no, uzyskanie takiej wizy szybko jest możliwe, tylko to po prostu zależy od dokumentów. Jest dużo aplikacji, które w ciągu tych 3 dni zejdą, nawet pokusiłam się o powiedzenie, że może większość, ale no, są sytuacje, których nie przewidzimy, są sytuacje, w których urząd ma jakieś dodatkowe pytania, czego my wcześniej nie jesteśmy zawsze w stanie tego przewidzieć, ani my, ani klienci. Dlatego w miarę możliwości jak najwcześniej, po prostu z zachowaniem takiego bezpiecznego okresu. Mamy bardzo dużo kategorii wizowych, jeśli chodzi o Indię. Ile tych w ogóle kategorii mamy? W przypadku wizy online takich głównych kategorii mamy 7, no i do tego dochodzą podkategorie. W przypadku na przykład wizy biznesowej tych podkategorii jest aż 11. Natomiast w przypadku wiz wbitą do paszportu tych kategorii jest dużo więcej. No i one się jednak między sobą różnią. Czasami te różnice wydają nam się być łagodne, ale na przykład jeżeli aplikujemy o wizę biznesową i wybierzemy źle podkategorię, mimo tego, że wydaje nam się być bardzo podobna i odpowiednia do naszego wyjazdu, no to taka wiza będzie po prostu z automatu odrzucona. Możemy aplikować znowu, natomiast koszty są bezzwrotne. Czy każdy, kto aplikuje o wizę biznesową, czy też jakby w całej biznesowej, powinien wcześniej sprawdzić dostępne kategorie i czym te kategorie się różnią albo czym mogą się różnić? Myślę, że zdecydowanie trzeba to sprawdzić, szczególnie na przykład osoby, które pracują na decyzyjnego dziennikarza. Przykładowo, jeżeli nawet aplikujemy o wizę turystyczną i wpiszemy, że pracujemy jako dziennikarz, taka wiza będzie odrzucona.
Dlatego dziennikarze, niezależnie od tego, po co jadą do Indii, muszą mieć oddzielną wizę dla dziennikarzy. Tak samo jeżeli chodzi o wyjazdy medyczne, jeżeli jedziemy po prostu jako osoba, która zajmuje się jakby pacjentem, też mamy oddzielny rodzaj wizy. Tutaj takim też dość szczególnym przypadkiem są wizy na konferencje, które nam się raczej automatycznie kojarzą też z takim wyjazdem biznesowym, a do Indii musi to być uzyskana oddzielna wiza z specjalnymi dokumentami. Więc zawsze jak wyjeżdżamy, lepiej sprawdzić, jakie rodzaje wiz są dostępne i żebyśmy mieli po prostu pewność, że mieścimy się w danej kategorii wizowej. Wspomniałeś o tych wizach konferencyjnych, no bo dla mnie taka wiza konferencyjna to tak naprawdę jest wiza typowo biznesowa. Tam jest specjalny rodzaj. I dlaczego powinniśmy tą konferencyjną wybrać, a nie na przykład wybierać biznesową? Powód jest bardzo prosty. Do wizy biznesowej, do wizy konferencyjnej wymagane jest zaproszenie. Jeżeli zaaplikujemy o wizę biznesową i w dokumentach wskażemy zaproszenie, z którego wynika, że jedziemy na konferencję, to po prostu strona indyjska taki dokument odrzuci, wizy nie będzie i dostajemy informację, że mamy aplikować o wizę na konferencję. Różnica jest taka, że wiza konferencyjna jest o wiele krótszą wizą, ona jest wydawana na 30 dni pobytu i pozwala na jednokrotny wjazd, a wiza biznesowa, tak jak mówiliśmy, to jest rok i wielokrotne wjazdy. No i różnica jest w dokumentach. Do wizy konferencyjnej wymagane są dodatkowe dokumenty, które wystawia Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach na wniosek organizatora takiej konferencji. Tak więc po prostu, jeżeli zaaplikujemy z zaproszeniem na konferencję o wizę biznesową, to my tej wizy nie otrzymamy. Te wszystkie zaproszenia są po prostu akurat sprawdzone ręcznie, jeżeli chodzi o Indię i takie rzeczy nie przechodzą. Dlatego siłą rzeczy musi to być oddzielna wiza na konferencję po prostu uzyskana. Czyli tak naprawdę jakby pierwsza taka rada dla naszych widzów to jest to, żebyśmy sobie wybrali odpowiednią kategorię wizową, a to nam pozwoli przejść tą procedurę wizową i nie mieć odmowy przyznania wizy, bo odmowa z powodu błędnej kategorii się zdarza. Dokładnie. I to zdarza się, powiedziałabym, że dość często, dlatego jest to bardzo ważne, żeby to dobrze zweryfikować. Plus też między każdą kategorią, podkategorią dokumenty się mogą trochę różnić. Na przykład wiza biznesowa, wizą biznesową, tak jak wymieniłam te standardowe dokumenty, ale na przykład jeżeli ja wyjeżdżam jako marynarz, no to muszę przeczytać dodatkowo książeczkę marynarską. Więc taka wstępna weryfikacja dokumentów, wstępna weryfikacja rodzaju, podrodzaju wizy, no jest bardzo istotna. Bez tego nie ruszymy i myślę, że od tego trzeba zacząć. Jak w ogóle u nas wygląda ten proces pracy nad dokumentami? Na samym początku mamy zgłoszenie od klienta i później co robimy? Tak, zawsze przede wszystkim prosimy o wysłanie wniosku. Kiedy mamy wniosek, mamy dokumenty, wiemy, czego klient potrzebuje, jest nam o wiele łatwiej się, tak powiem, poruszać i ustalać wszystkie szczegóły. Chociaż w przypadku wizy biznesowej my zawsze zaczynamy od sprawdzania zaproszenia. Sprawdzamy też oczywiście resztę załączników, natomiast to jest najczęściej najmniejszy problem, żeby przysłać zaproszenie czy zdjęcie bądź paszport w lepszej jakości. Natomiast już weryfikacja i w razie czego poprawa zaproszenia jest troszeczkę trudniejszym procesem. Zawsze zaczynamy od tego. Zdarzy nam się, że dostajemy na przykład zgłoszenie na wizę biznesową, my się okazuje, że to jest wiza konferencyjna i to jest chyba taki flagowy przypadek u nas. Ja teraz tylko przypomnę Państwu, że my cały czas mówimy o wizach biznesowych, czyli te wizy, które wymagają trochę więcej pracy. Oczywiście te wizy turystyczne w tym odcinku nie poruszamy, ale zapraszam do subskrypcji kanału. Będziemy mówić w kolejnym nagraniu na temat wiz turystycznych, bo tych rodzajów też mamy kilka i też mają swoje cechy. Jak my możemy pomóc w tych wizach biznesowych, czym się zajmujemy i dlaczego warto czasami z nami się skontaktować? W przypadku wiz elektronicznych robimy właściwie wszystko. Tak naprawdę klient w momentu, w którym wypełni formularz u nas na stronie, który też jest troszeczkę prostszy, jest w języku polskim i po opłaceniu faktury ma, że tak powiem, wolne ręce, czyli my się zajmiemy wnioskiem, będziemy czekał oprawiać załączniki, skontaktujemy się z urzędem. Wydaje mi się, że szczególnie w przypadku osób, które wyjeżdżają są to inne wyjazdy niż po prostu wyjazd na spotkanie biznesowe, no to warto jest jednak zaaplikować za pomocą naszej firmy, ponieważ po prostu takich aplikacji złożyliśmy już kilkadziesiąt, kilkaset, dokładnie wiemy, co się może wydarzyć. Szczególnie też myślę, że w przypadku osób, które wyjeżdżają bardzo szybko, a nie są pewne, że przygotują poprawnie dokumenty, przygotują poprawnie wniosek, też dobrze jest zaaplikować za pomocą firmy pośredniczącej, żeby po prostu mieć pewność, przynajmniej, żeby mieć po prostu większe szanse na to, że wszystko będzie poprawnie. I myślę też, że w przypadku osób, które
nie są w ogóle pewne, jakiego rodzaju wizy potrzebują. W przypadku osób, które są dziennikarzami albo nie wiedzą dokładnie, jak ten proces może przebiegać i czy nie potrzebują innego rodzaju wiz, no to też warto jest się wcześniej skontaktować, żeby się upewnić, że w ogóle jesteśmy pod dobrą kategorią tak naprawdę obecnie. Wydaje mi się, że wtedy jest warto jednak skorzystać z pomocy. Szanowni Państwo, gdybyście potrzebowali pomocy w uzyskaniu wizy do Indii, tej zwłaszcza biznesowej, na której dzisiaj się skupiamy, serdecznie zapraszamy. Na koniec filmu podajemy link, oczywiście cały czas zachęcając do komentowania, do subskrypcji kanału. Będziecie Państwo powiadomieni o dodatkowych nagraniach czy dodatkowych materiałach, które się u nas okazują. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.